Dopłynęliśmy do większej miejscowości Caballo Cocha, tak to się nazywa, jak dobrze wymawiam. No i patrzcie, nawet tutaj lepiej to już wygląda niż w Santa Rosa, widzicie? Tutaj schody wybetonowane, tutaj tak samo, patrzcie. Tu normalnie pewnie można podpłynąć sobie później. Nawet te nabrzeże tutaj jest bardziej łagodne. Po drugiej stronie też zobaczcie, jakaś łajba podpłynęła albo odpływa, ale wygląda na pustą. Nikogo tam jakoś nie ma u góry. Nie wierzę to, co widzę, muszę wam to szybko pokazać, ale już odpływa, ale jeszcze złapie. Patrzcie, Lucio, wspomnienia. 1,5 roku tą barką płynęliśmy z Iquitos do Santa Rosa, tą samą trasę, tylko w drugą stronę. Kawał wspomnień z tą barką, a tutaj jeszcze Charlie podpłynął. My mieliśmy tym Charlie płynąć jako, taki to był nasz pierwszy wybór. Ale okazało się, że ten Diego wcześniej wypływał, my popłynęliśmy Diego, ale ten Charlie wygląda na jeszcze większą łódkę. Zresztą widać, są 2 pokłady, 1, 2 i u nas trzeciego już nie ma. U nas jest już dach. A tutaj jest jeszcze 3. pokład i tam podejrzewam, że też ludzie mogą sobie rozkładać hamaki. Ale Charlie też już wychodzi. To patrzcie, wypłynął po nas później, a już wychodzi i będzie płynął do Iquitos, to szybciej dopłynie. Zobaczcie, jak tutaj sprzątają wszystko, kartony, śmieci, jak leci, do rzeki walą. A Charlie tylko raczej zmieniał swoją pozycję, bo z powrotem przybija do brzegu. Ładnie przyrysował tą łódkę. O, kolega odpycha taką barkę. A tutaj wiadomo, zaczyna się załadunek tych produktów, które były rozładowane z tych statków. Chłopaki ładują skrzynki pod pokład. Wcześniej one stały tutaj cały czas, więc może jakiś towar będzie ładowany tutaj na pokład. Pytam tam kierownika, cały czas kierownik mówi 20, 10, później znowu 20, to mówię jeszcze, jak mam jeszcze trochę minut, to się przejdę tutaj kawałek na górę, zobaczę, jak ta miejscowość wygląda. I tutaj też dobrze widać, tutaj jest poziom rzeki, ale jak Amazonka się podnosi, to patrzcie, aż tutaj na tych ścianach widać, gdzie był ostatni poziom wody. Jesteśmy po środku Amazonii, a tutaj patrzcie, park zrobiony, normalne miasteczko, tam widzę, coś sprzedają. Na pewno te rzeczy tutaj, które oni tutaj sprzedają, podejrzewam, że są trochę droższe, bo to wszystko i tak musi tutaj przypłynąć. Zresztą we wszystkich tych miejscowościach to musi tutaj przypłynąć, ale też są tuktuki, a jak są tuktuki, no to musi być jakaś większa miejscowość, żeby tych ludzi tutaj wozić. A co my tu mamy do jedzenia? Banan, parówka, do soleż. 2 sole, 2 złote, coś takiego, patrzcie. Banan, jajko albo banan i parówa. Kilka uliczek tam widzę, biznesy zaczynają się otwierać. Jajka, picia, piwo, wszystko tutaj jest. Nawet na trasie, jak takie postoje są, to możecie sobie wyskakiwać i po prostu dokupić sobie rzeczy, jak chcecie. Bo jeszcze jesteśmy przed śniadaniem i nie wiemy, jak karmią na tej łodzi, bo jak płynęliśmy wtedy Lucio w tamtą stronę, no to tragedia była. A tu jest ten taki plac cały zrobiony, co wam pokazywałem. I zaraz podejdę, zobaczę, jak wyglądają te 2 łódki z góry. Tutaj po prawej Charlie, po lewej Diego. No zdecydowanie ta Charlie większa, a nam mówiono, że one są takie same. Kapitan już tam gwizdał na mnie, bo ja im powiedziałem, że wychodzę, żeby nie zapomnieli o mnie. Zobaczył, że stoję tam u góry, więc ja wracam. Pan tutaj sygnały daje, a Marcin jak zwykle gdzieś tam powoli, a co tam, będzie się śpieszył. Senior, szybko, podpłyniemy bez ciebie. Masz szczęście, zdążyłeś. Już mało brakowało, tam pan deskę zabierał. Na mnie gwizdał. No już 2 sygnały były. Już 2 sygnały były ostrzegawcze, że odpływamy. Matko Boska. Już mieliśmy odpływać, pani tu przyszła, my poczekaliśmy na panią, pani weszła i pani mówi, że proszę poczekajcie, no ale nie rozumiem, bo coś tam ktoś jedzie, coś wiedzie, a kapitan mówi, tego co zrozumiałem, żeby pani se poszła na Charlie. O, jest kapitan, że Charlie tu wypływa pewnie za godzinę, bo on wypłynął po nas z 1,5 godziny. I tamten sobie popłynie, a pani stoi tutaj, jakby nie puszcza nas, a pan też nie chce za bardzo pani wygonić na chama. Wygląda na to, że na tą młodą niewiastę czekaliśmy tyle czasu. Pani przyjechała pewnie jakimś tuktukiem. No widzicie, Charlie nie chciały płynąć, będą płynąć. A, to nawet nie chodzi o tą młodą damę, tylko o tą reklamówkę. No dobra, już teraz to chyba odpłyniemy. Wszyscy czekamy, ludzie tutaj też, chłopaki, chcą zabrać te deski stąd. Ale to nie wszystko, patrzcie, tam jeszcze idą 2 walizki. Ten chłopak tam znosi, widzicie? O, patrzcie. Rapido! Są mi walizki, dobra. Kapitan dał sygnał, odpływamy. Tam Mari też ogląda. Wypływamy. No i dobra, Charlie jeszcze stoi, ale Charlie wiadomo, później wypłynął. Żeby dopłynąć do tej miejscowości, musieliśmy wpłynąć takim kanałem. Teraz musimy z niego wypłynąć i będziemy już na Amazonce. Pani ryby dokarmia. Musimy się zmieścić, tam się kanał kończy i dlatego właśnie Charlie odpłynął, żebyśmy my mogli właśnie wyrobić się tutaj. O!
Patrzcie, no, będzie stłuczka. Ale oni wiedzą, żeby to... O kurna, to niezła siła. Dlatego on się przesunął te 20-30 metrów. Ale dobra, chyba damy radę. Jest, dobra, do przodu. Sygnał poszedł. Zaglądamy jeszcze, co tam mają w Charlie w środku. Mijamy go i startujemy. Po prawej stronie widać, że te chaty z drewna są starsze, a te znowu, patrzcie, jakby coś budowali tutaj na tym nabrzeżu. Albo tu jakieś biznesy są po prostu, bo tutaj widać jakaś reklama pani doktor. Tam jest tak samo, ale znowu tam ktoś sobie mieszka normalnie. I czas na śniadanie, moi drodzy. Mamy tak, po 2 takie bułeczki do śniadania. Gracias. Proszę bardzo. I co? Owsianka, na to wygląda. Czyli śniadanie podobne jak na Lucio, co Dobrze, że mamy jajka, które będziemy mogli właśnie usmażyć albo ugotować. O, bułkę można zostawić do jajka. Pieczone na dole? No nie, tak właśnie myślę, czy to jest już podeszło Pleśnią? pleśnią, czy to Nie, no to jakaś przecież dopiero z mąka. piekarni na dole wyszło, Marii. Tutaj mijamy jakąś barkę z paliwami i gazem. Tutaj znowu stacja benzynowa, a te domy tutaj wyglądają jak na wyspie Santa Rosa, wszystkie drewniane. No i widzę, że tam ktoś z rańca pali, pewnie jakaś kawa, albo śniadanie się gotuje, albo po prostu coś wypalają. Życie powoli płynie w tych miejscach. W tym miejscu poranne pranie, pani pierze ciuchy całej rodziny. Kawałek dalej tak samo, pani na łódce, patrzcie, takim kijem. Kawałek dalej też widać same drewniane domy. Oddajemy nasze owsianki, bo my tego nie chcemy. Właśnie o młodej kobiecie z dzieckiem i tam widzę też starsza pani. Aż szkoda, że czasami płyniemy w nocy, bo te miejsca, jak te wioski tutaj, no są przepiękne, można to podziwiać. Kolega ma nie lada wyzwanie, żeby taką łodzią wypłynąć z tego kanału, wpłynąć, manewrować tutaj. Właśnie pływanie takimi kanałami jest tutaj najprzyjemniejsze, najlepsze dla oka, bo dosłownie brzeg z jednej strony, jak widzicie, tutaj jest no, do 10 metrów, a z drugiej strony nawet 5 metrów, bo większość trasy jednak jest już w takiej samej Amazonce i czasami jest tak, że jest kilometr w jedną, kilometr w drugą i widać tylko takie małe drzewa. Tutaj nieźle łódka załadowana, wygląda na to, że chłopaki wiozą jakiś cement albo piach, ale widać, że chłopaki zmęczeni. W tym miejscu widać, jak się łączą dwie rzeki z tego kanału właśnie i Amazonkę. Widzicie? Inny kolor. Kawę wlewamy już do kubeczków, zaraz zobaczymy, ile wyjdzie. To wcale nie będzie aż tak dużo. 2 kubki, ja myślałem, że 3 nam wyjdzie. No to tak po połowie, to takie mocne espresso chyba nam wyszło z tego. Kupiliśmy jeszcze takie mleczko, często używane właśnie w krajach, gdzie jest ciepło, bo otwierają, zużywają tylko taką puszkę, są też mniejszych nie znalazłem, ale myślę, że taką puszkę, to jest niecałe 400 ml, zużyjemy w jeden dzień, więc one nam się nie popsuje, te mleko. Czy ja to dobrze otworzę? O. No i mamy. Moi drodzy, i przyjrzyjcie się tutaj, w ten punkt. To już jest ostatni punkt Kolumbii na Amazonce. Teraz już z tej strony i z drugiej strony będzie Peru. Moja droga, pożegnaj się z Kolumbią na stałe. Możemy tutaj pomachać, tak, żegnaj Kolumbio. Pięknie było, już nie zobaczymy Cię przez długie miesiące. Mam nadzieję, że wrócimy. Oj, piękna to była przygoda. Naprawdę aż łezka wokół się kręci, że Kręci. że opuszczamy. Nie, że trzeba, po prostu, że opuszczamy, ale jest tyle miejsc, do których jeszcze warto wrócić i Kolumbia dała naprawdę nam dużo pięknych chwil. Było też czasami intensywnie, ale ja już myślę o powrocie. Ja myślałem, że przez te góry takie, że tego aż tyle nie będzie do oglądania. Mówię, górzysty teren, pewnie tam nic się nie dzieje. A to się okazało w ogóle zupełnie inaczej. Pa! Wygląda na to, że dzisiaj będę miał śniadanie podane do hamaka. No, ale tutaj cebulka zapach robi. Tak, Kolega robimy. z tyłu też z Austrii powiedział, wczoraj jak gotowaliśmy, no i tak pięknie pachniało. A dzisiaj owsiankę zjadł nieprzygotowany chłopak. Daliśmy mu kilka wskazówek. Marcin jednak pomoże mi zrobić. Tutaj rozbija jajeczka. O, chyba muszę pomóc tutaj. Czy dasz radę? Nie, niech będzie. Tak? Będziemy wbijać pojedynczo, bo nie wiadomo jak te jajka tutaj. O. Jest, pięknie. Jedno. Marii 3, ja 4 standardowo. No, przetrwały te jajka, bo wczoraj takie jaja z nimi były. Uciekło nam kilka z tego opakowania. Jedno Bo chyba gdzieś pękło z tego, co No słyszałem. właśnie, bo one są takie, niby karton nie się trzyma, ale jak my tam tym rzucaliśmy, tą Rumunka też jechała z nami po tym tuk-tuku, znaczy tuk-tukiem do migracyjnego, później jeszcze do łódka. Jajówka ląduje już w naszych pudełkach. Jeszcze ze śniadania zostawiliśmy sobie taką bułeczkę, więc podsmażymy ją zaraz na patelni i będzie zajadane.
Przyszliśmy sobie z przodu tutaj zjeść na takiej ławeczce, siedzimy i podziwiamy Amazonkę. Teraz akurat takie skręty są fajnie, to coś tutaj się zmienia, bo tak to ogólnie to, tak jak wam powiedziałem, z jednej strony daleko, z tej akurat jest teraz blisko, więc jest to podziwiać. Na śniadanie była owsianka, a co będzie na obiad? Tu widzę jakiś pomidor, cebula pokrojona, bo jesteśmy w kuchni tutaj pokładowej. Zupa czy ryż się gotuje? Makaron, będzie pasta jakaś na pewno, a tutaj gorące. Co tu jest? A, ryż gotowany już jest zrobiony. Są też kurczaki, 2 kurczaki, więc podejrzewam, że będzie po jakiejś kawałku, chciałem powiedzieć nogi, no po prostu kawałek kurczaka będzie. A taki widok ma tutaj kucharz, patrzcie, najlepszy, może podziwiać całą Amazonkę. Po kilku godzinach dopływamy do kolejnej wioski, no ale ta już nie jest tak duża jak tamta. Mała społeczność widać i jak widzicie też ktoś wysiada z tej barki naszej, no widać, rodzina pewnie przywita ich. Ten postój był jeden z najkrótszych, po prostu oni tylko wysiedli i płyniemy dalej. Widać, że mężczyźni się przygotowują na wypłynięcie po ryby. Dosłownie 10 minut dalej mamy kolejny postój, czyli kolejna miejscowość, ta już wygląda na większą. I co my tutaj będziemy? O, panie już zwąchały biznes, będą sprzedawały arbuzy i co? No i tutaj jakieś przekąski można kupić, więc jak płyniecie, nie zginiecie, jak nic nie będziecie mieć. Tutaj banany pewnie będą ładowane zaraz na pokład. Podpytałem, ile będziemy stać w tym porcie, pan mówi 20, a tutaj idzie jeszcze ze mną, no też Peruwiańczyk mówi 20 spokojnie, później będzie 20 kolejnych minut. Ale też jak wychodzicie, nie obawiajcie się za bardzo, jak będziecie gdzieś tutaj blisko, bo one zawsze jak odpływają, to dają takie sygnały dźwiękowe. Więc jak znacie już ten sygnał, a tutaj jest tylko jedna taka duża barka, no to będziecie wiedzieć, że akurat on woła, że zaraz będzie odpływał. No i nie pójdę na razie do miasta, tutaj idzie pan z migracyjnego i tutaj też wojsko jest, więc tutaj jakaś grubsza sprawa w tej miejscowości. Pan mówi, że nie mogę wejść, muszę iść mu pokazać paszport, że mam w paszporcie pieczątkę z Peru. Nie uwierzył na słowo, bo powiedziałem mu, że mam wbitą już w Santa Rosa. Mam już paszport, widzę pan tam stoi, jeszcze nie wszedł, bo kogoś tam sprawdzają. Pokażę mu paszport, będzie szybciej. Tutaj migracyjny, nie tylko sam migracyjny, nawet i policja, wojsko. Ciekawe, co to za miejscowość, że tak tutaj pilnują. Chimbote, tak się nazywa ta wioseczka. Pani jeszcze mi zdjęcie zrobiła, pewnie do potwierdzenia gdzieś ludzi, których sprawdzają. Wiadomo, mają później jakieś potwierdzenia, jakby coś było nie tak. No i teraz idą sprawdzić wszystkie. Ona mówi, że po prostu tutaj jest punkt taki, że sprawdzają wszystkie łodzie. A tam dalej jest też wojsko. Już kilka dziewczyn zauważyłem, że noszą takie coś na głowach. Nie wiem, czy to jest coś związane z zakonnicami. Tutaj kurka, tu jest jakaś restauracja. Widzę, że tam pani coś zajada. Zaraz się tu przejdę wzdłuż. Sporo małych dzieci jest w tych wioskach. No jak prądu nie ma, to wiadomo, co się robi. W Polsce też tak kiedyś było. Dlatego teraz dzietność spada, bo u nas prąd prawie zawsze jest cały czas, tylko jak się tam coś wydarzy dużego, to nie ma. I tutaj taka droga przez tą wioskę gdzieś tam, a nie, ona się zaraz kończy, bo tam już jakiś płot jest. Tam dalej to już mi się wioska kończy, same domy takie, więc ja wracam tutaj, może coś się uda kupić, wiadomo, centrum to najwięcej się dzieje. Teraz widzę, że jeszcze inne służby wchodzą, oni pewnie sprawdzają to pod innym kątem. Pewnie sprawdzają, co jest przewożone, będą zaglądać pod pokład, bo wiadomo, że z Kolumbii to nie tylko banany można wozić. Tutaj widzę, jakaś chata się buduje, ale patrzcie, murowana tym razem. Przyznajcie, te chaty wyglądają jak kiedyś w filmach na Dzikim Zachodzie. Jak oglądaliście jakieś westerny, no to właśnie tak chaty wyglądały. Kawałek dalej widzę, że jest nawet boisko do siatkówki, tam nawet dzieciaki mają jakiś taki plac zabaw niewielki, widzicie? Tak to sobie zorganizowali i oczywiście powiewa flaga Peru. Tutaj też droga się kończy, w tamtą stronę już pewnie same domki, wioska. Tutaj też patrzcie, drewniany domek i od razu jakiś biznes na dole zrobiony, pewnie u góry ludzie mieszkają, a tutaj sklepik i patrzcie, w takich sklepikach tutaj kupicie takie podstawowe rzeczy, co wam trzeba, czyli jedzenie, jakieś chipsy, zupki, są ziemniaki, cebula, najważniejsze można przeżyć, a wiadomo, że jakiegoś kurczaka czy świnię ktoś tam sobie już trzyma gdzieś blisko domu. Są jakieś puszki, jest też mleko. No mówię wam, do przeżycia znajdziecie w tych sklepikach wszystko. Nawet jest ryż. I powiem wam, że zachwyca mnie to, jak tutaj życie powoli płynie. Nie mylcie z tym, że oni tutaj mają dobrze i mają łatwe życie, bo to nie o tym ja mówię. Chodzi mi o to, jak te życie tutaj płynie. Oni tutaj żyją bezstresowo. Nie krzyczą, nie rozrabiają. Znaczy rozrabiać może rozrabiają po alkoholu, ale widać, jakie mają podejście do życia. Na spokojnie wszystko. Zresztą, co tutaj robić w takich miejscowościach, oprócz właśnie, tam widzę, siedzą sobie nad rzeką i obserwują, co przepływa. Sprawdziłem, co jest w menu i tylko jedna pozycja. Jakaś zupa z kurczaka. Panowie sprawdzili tutaj pokład, czy wszystko się zgadza, pozaglądali w zakamarki różne, no i idą. Piesek był, to taka jak przybłęda myślałam, a to chyba od nich. Nie było mnie z 10 minut albo i lepiej, a oni nadal sprawdzają pokład. Już chyba wychodzą. To tak samo w Brazylii było, że trzepali
całą barkę, czy nic tutaj nie jest przewożone i nawet słyszeliśmy, że kiedyś, tam było chyba 2 miesiące do tyłu, że właśnie znaleźli coś w Brazylii. Takie stopy tutaj to raczej stresik dla kapitana. Widzę, kapitan poszedł z nimi. Mówili, że nic nie znaleźli, bo podpytałem. No właśnie, a jak coś tam jakiś pracownik przewozi, czy coś i znajdą, to kapitan też może mieć po dupie. Wcześniej tutaj łódka była zaczepiona, a teraz jakiś, no właśnie, coś cięższego trzeba tutaj na tą barkę, jakaś lodówka, pewnie załadowane coś. No i trzeba wciągnąć takim dźwigiem. Chłopaki już załadowali tą lodówę, teraz będzie trzeba podpiąć z powrotem tą łajbę tutaj. Stoimy tutaj już z godzinę i coś tam, papiery ponoć jakieś się nie zgadzają i jak się papiery nie zgadzają, to coś Marii podsłuchała, czy pani powiedziała? Pogadałam trochę sobie z panią, powiedziała, że tutaj jest taki pierwszy checkpoint, bo jesteśmy na terenie już Peru, a Santa Rosa, jak byliśmy, wypływaliśmy, no to jest po prostu połączenie 3 granic, które jest wolną od właśnie tych Kontroli. tak, migracyjnych kontroli. Jakby no tam jest pieczątka, tak, którą my musimy mieć, ale poza tym jakby tutaj już na terenie Peru, no to sprawdzają wszystko. No i jeśli statek nie ma jakichś dokumentów, jeśli na to się nie zgadza, czy na to, że coś przewożą, no to jest zawracany wtedy i już nie może płynąć do Iquitos. Jest zawracany na granicę. Trochę to zajęło, ale patrzcie, już tutaj nasz sternik kręci kołem, także to znaczy, że ruszamy dalej. Godzina 11, a w Peru już podają obiad. Mamy makaron, ryż, no i ten kurczak gotowany, który widzieliście wcześniej. Makaron spada, a my przy okazji gotujemy sobie kawę. To ten sos pomidorowy, który tam stał, jak chodziłem w kuchni. O, ta pani nie wiem, ile ona ma lat. Myślisz, że ma z 18 lat? Może mieć, może mieć. No tak wygląda, jakby jedyna kobieta, która tu pracuje na tej łajbie. Wygląda na to, że mamy kolejny postój, coś tutaj jest ładowane, więc idę na dół sprawdzić, co tam się dzieje. Chłopaki już tutaj trochę załadowali jakiegoś towaru, też ktoś wsiada tutaj na łódkę, bilet kupuje. A co oni tu robią? Wodę w wiadro i co? Co oni tutaj? Myją się, bo się pobrudzili, bo wnosili tutaj trochę towarów, a tutaj dalej jakaś taka lodówa, bo patrzcie, oni to coś takiego robią, że tu są zamontowane lodówki, oni to później przykrywają, dają tutaj lodu, no i tam jakieś rzeczy, jak chcesz transportować, wiesz o co chodzi, czyli tam, nie wiem, no ryby, coś tam, no to właśnie w taki sposób to robią, no i tutaj też pewnie coś jest przygotowane. A tutaj młodzi już od małego się uczą tego życia. Chłopaki załadowali towary i teraz sobie odpoczywają, a patrzcie tutaj, kogut uwiązany, czeka sobie, płynie dalej. Widzicie, jak te małe ryby skaczą? Skaczą sobie ryby! No i ktoś tam jeszcze je łapie, ale skaczą ostro. Mijamy jakąś kolejną wioskę, ale jakoś nie zapowiada się, że będziemy tutaj cumować. Mamy rozmowę teraz z kucharzem, przyszedł, wypytuje nas jak śniadanie, to mu powiedzieliśmy prawdę o śniadaniu. Obiad, mówimy, że dosyć dobry, był dobry. Mówi, że na kolację będzie zupa z kurczaka, jakieś tam warzywa w środku i z tego co zrozumieliśmy, to jakiś makaron jeszcze będzie. On się pyta, teraz wypytuje, co jemy w Polsce, jak to w Polsce. Mówi, załóż koszulkę, bo mówi dużo słońca. Z mojego amazońskiego doświadczenia wynika, że zaraz będziemy mieli kolejny postój, a to dlatego, że widzę już, że wynoszą jakieś produkty tutaj na ten pokład z przodu i też dopływamy do jakiejś miejscowości, gdzie widać antenę. Jak jest antena, to znaczy, że będzie jakaś większa miejscowość. Moja intuicja nie zawiodła, ale właśnie, dopływamy powoli, tam widzę już jakiś pomost, tylko zaczyna deszcz padać, ja chciałem dronem polatać i wyskoczyć w miacho, więc będę musiał z czegoś zrezygnować. Podpytałem tego kierownika, kierownik mówi medio hora, si? Medio hora. Zostajemy tutaj pół godziny, ale patrząc na peruwiański czas, medio hora to znaczy, że będziemy tutaj stali ponad godzinę. I tutaj już jest inaczej, zobaczcie. Mała wioska, nawet w Santa Rosie powinni coś takiego zrobić. Pomost, który tutaj cały czas chodzi z poziomem wody, to się podnosi, wiadomo, że ten pomost też się podnosi. I w Santa Rosa jakby coś takiego zrobili, no to przecież byłaby bajka, no przecież tam startują te promy wszystkie, te barki, no i byłoby duże ułatwienie niż łażenie po tym błocie, no ale to jest Peru, więc trzeba poczekać na takie inwestycje. Gdzie ten Martino? On gdzieś tam też chciał wyjść. Tylko jedna osoba wsiada? Coś mało. Ale widzę, że mamy rzeczy jakieś tutaj do zabrania, banany przygotowane. O, jest i Martino. Hello! Ciao, ciao! Tylko zdąż na czas. Jakieś zamówienia? Nada. Mam tylko 20 zł. 20 zł ma, zaszaleje chłop. Więc tak jak powiedziałem, idę zobaczyć wiochę. Kapało, ale ładne niebo się z powrotem zrobiło, więc mam nadzieję, że uda mi się polatać trochę dronem. A panie tutaj już mają biznes i idą, patrzcie, z jakimiś napojami, z przekąskami, zaraz będą coś na pokładzie sprzedawać. Tam patrzcie, koguty, galina. O, przepraszamy, tutaj jeszcze kolega niesie rumunkę. Tam 2 koguty ktoś wiezie. Nie wiem, czy to na jedzenie, czy na walki. Tam też ludzie sprzedają. O,
tutaj pani niesie jakieś, o, ładne przekąski, wygląda jak paparejena. A miejscowość się nazywa, zobaczcie, San Pablo. Czyżby to były puste klatki na kurczaki, które jadą z nami do Iquitos? O, tutaj ktoś kosiarkę, a nie, to chyba, co to może być, kosiarka, czy to jest do łódki ta rzecz? O, tu panie wsiadają z jakimś jedzeniem, widzę. No tak, biznes to biznes. Jednak trochę więcej ludzi wsiada. O, piesek wysiadł, proszę bardzo. Tu pan, co to niesie? To jakieś do wiercenia chyba w wodzie, albo nie wiem, do domu jakieś odwierty, żeby robić. U nas na statku zrobiło się, zobaczcie, pusto. Tu jestem ja, tu jest Marcin, tu jest kolega z Izraela, tu jest kolega z Austrii i tam z Niemiec, ale prawie wszyscy wyszli teraz właśnie na przerwę, a ja jestem od pilnowania rzeczy. Panie tutaj przyszły z jedzeniem, z jogurtem i mówią tak, patrzcie, spojrzały na to i mówią, wszystkie gringo wyszły, nie ma tu nikogo, żeby komuś sprzedać. O, tam jeden pan został i ktoś tutaj jeszcze jeden na hamaku, a reszta wyszła. No panie tam złapały taką jedną osobę z Peru, tu ktoś się też obudził, no ale widzicie, no, żadnego utargu tutaj chyba nie będzie. Kolejny pan wszedł, ale no słabo to wygląda tutaj. Pani wsiadła z mandarynkami, jeszcze pomarańczami. Tu pan krzyknął paparejena i dziewczyna od razu poszła. Mówi, że za jednego sola ma paparejenę, to bardzo dobra cena. Panie tutaj rasistki, tamte co poszły, mnie tutaj od gringo wyzywają. Ja mówię, ja jestem gringo, jestem z Polski. No i tak, mamy taką ulicę, no właśnie takich ulic brakuje w Santa Rosa. Tutaj mamy znowu ulicę taką wzdłuż tej wioski, ale tam chyba raczej już się nic nie dzieje, po prostu gdzieś jakieś domy, więc podejrzewam, że większość tutaj biznesów, o, pani coś tutaj nawet sprzedaje, co pani tu sprzedaje, jakieś napoje i jakąś tam pewnie przekąskę też pani ma, ale ja idę dalej zobaczyć tutaj wzdłuż tej wioski, bo mi się wydaje, że ta wioska właśnie się w tą stronę ciągnie. To jest ta sama sytuacja jak w poprzedniej tej większej wiosce. Jak są tuktuki, to znaczy, że ta miejscowość jest troszeczkę większa i trzeba tych ludzi gdzieś tam wozić i to im się opłaca. Hospedaje El Milenio. Patrzcie, jaki ładny hotel, przynajmniej z zewnątrz. Jak będziecie na tej trasie pływać, no to możecie też zostawać właśnie w takich małych miejscowościach. I to jest bardzo ładny widok. Boisko do siatkówki, boisko do grania w gałę. Właśnie widzimy, że w każdych tych miejscowościach tutaj po drodze jest miejsce na boisko. A tutaj widzę, że coś się rozkłada. Jeszcze jest za wcześnie, bo to przeważnie takie miejsca to pod kolację się szykują. A tutaj pani co? Jakiś popcorn sprzedaje, przekąski, jakieś napoje. A to nie mam pojęcia, do czego to służy. Macie jakieś pomysły? No ja bym obstawiał, że po prostu tam się wchodzi po to, żeby sobie podziwiać widok, ale nie wiem, podejrzewam, że to do czegoś innego zbudowano, no bo bez sensu, żeby podziwiać sobie tylko tak Amazonkę i budować coś takiego. A tutaj co pan sprzedaje? Czymś się pan zajmuje? A, pan, patrzcie, nawet w takiej wiosce pan się zajmuje naprawą telefonów. I tutaj tak samo, chłopaki w karty grają, widzę pieniądze z boku leżą, więc grają na pieniądze, tak? No tak, patrzcie, o. 10 soli, a to ile jest? 50 soli, no to już 50 zł, to spora kwota. No to tutaj to już jest normalny market, moi ludzie. Patrzcie, wszystko jest. Dopływa już tutaj z Iquitos bardzo dużo rzeczy, więc normalnie nie trzeba gdzieś tam pływać do Iquitos, żeby kupować jakieś rzeczy. Tutaj widać porozwalane jakieś chaty, no tutaj raczej to już nikt nie mieszka. Tam też są porobione jakieś barki, no i one z poziomem wody one będą się podnosić w kolejnych miesiącach, ale jestem zdziwiony, że tutaj wszystko jest. I też pytałem o jakieś ceny w tej wiosce wcześniej, no to te ceny wcale nie są jakieś wysokie. Kołobrzeg to nie jest, ale patrzcie, mają świeże lody w wafelku. Podpytałem panią, ile za te lody, pani mówi, że jednego sola, czyli 1 złotówkę. A tutaj co my mamy? Powystawiane. Nie chodzi mi o te piłki. Wino 28 zł. Kurczę, w takim miejscu 22 różowe. Patrzcie, 3 dychy tutaj. Tu jakaś berbelucha 45. No to te ceny wcale nie są jakieś wysokie, przecież to jest jakaś łycha. Tutaj jeszcze jakiś jeden sklepik, 2, a nawet 3 po prawej stronie i tam już, tak mi się przynajmniej wydaje, że już się kończy taka biznesowa część tego miasta i gdzieś tam będą dalej tylko domy i tu jest jeszcze jakaś restauracja. A w sumie zaraz zapytam, ile kosztuje lomo soltado. Podpytałem panią, czyli z wołowiną albo z kurczakiem kosztuje tyle samo, czyli 15 soli. To jest około 15 zł. Czyli cena podobna, taka jak u nas na statku, 16. Czyli bardzo dobra. Halo, halo. O, pan pozdrawia tam. I tak jak myślałem, kolejny tutaj kolega pozdrawia. Salud! Tak, pozdrawia. Tak jak mówię, tam już raczej wiocha jest, jakieś tylko takie sklepiki, więc ja wracam z powrotem do takiego centrum. A tu proszę, młody narybek, Peru. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Hello, hola, ¿cómo está? Pani się jedna wstydzi. Tutaj przy drodze nawet nie zauważyłem w tamtą stronę. Patrzcie, jaki cielaczek malutki. Cześć, koleżko.
odpoczywa sobie. A tutaj kolega kręci tym silnikiem, bo coś pewnie nie gra. Jakiś śrubokręt, też pozdrawia palcem, no. Cyk, cyk, cyk i zaraz będzie naprawiony. Zsiadłem kawałek niżej, mówię, tam z drogi widzę rzekę i idę zobaczyć. I tutaj, no właśnie, tutaj kończy się droga, no właśnie, i tutaj macie schody i ta rzeka, podejrzewam, że właśnie gdzieś tutaj do połowy tych schodów jest, jak już się podniesie. Patrzę teraz na nabrzeże, tam tutaj stoi moja łajba, a ja sobie właśnie tutaj łażę jeszcze po tym mieście. Myślę, że mam jeszcze trochę czasu. Ona odpłynie trochę później niż oni mówili. Wybraliśmy się w tą podróż bez ręcznika, więc biorę jeszcze jeden taki ręcznik. 10 soli kosztuje taki ręcznik, dość spory, patrzcie. Czyli 10 zł. Pamiętajcie, już nie będę wam tutaj przeliczał, bo w przybliżeniu, bardzo dobrym przybliżeniu, 10 soli to jest 10 zł, czyli prawie 1 do 1. Mój hiszpański nie jest zbyt dobry, próbowałem się targować, pan się nie dał targować, więc też może ze mnie słaby targujący, ale biorę. No dobra, musimy się w końcu wykąpać, bo się wczoraj nie kąpaliśmy. O, będzie reszta, 10 soli. Patrzcie, jakie 10 soli jest ładne. Tutaj jest jakiś pilot. Patrzcie, no wszystko jak powiem, że mają tutaj, no to znowu będę przesadzał, ale w sensie wszystko, że nawet takie rzeczy jak jakieś pokrowce, tutaj są głośniki, tutaj znowu coś z elektroniką, jakieś kabelki, po prostu wszystko jest. Tutaj z dużych miast przypływa wszystko. Nie jest to na jakąś dużą skalę, ale można dostać wszystko. Nie trzeba gdzieś tam śmigać daleko, patrzcie. No wszystko. Pudełka na jedzenie, do pracy, do jedzenia. Tutaj potrzebujecie coś do kuchni, szklanki. Kurczę, to u nas na wioskach nie ma takich rzeczy, jak tutaj są. Podpytałem w kolejnym sklepie u kolejnego sprzedawcy i to za taki sam ręcznik chciał 15 już soli, więc tam mi się wydaje, że dobrą cenę dałem. Wcześniej tego nie było, a widzę, że pani już się tutaj rozłożyła z czymś i ma, o, patrzcie, takie obiadowe porcje jakieś z ryżem, jakiś banan, tutaj widzę jakiś kurczak, ziemniak. I taka porcja, podpytałem, kosztuje 8 soli, czyli 8 zł. Mam jeszcze chwilę czasu, więc zapytam ten hotel, który wam pokazałem wcześniej, ile kosztuje pokój za jedną noc. Nie ma nikogo tutaj na recepcji, więc, o, co to, jakaś benzyna? No więc chwilę poczekaj, tam krzycze, jakiś pan poszedł coś tam zawołać, ale zaraz zobaczymy. Wszedłem z panem tutaj na górę, ale tutaj nie ma jakiejś pani, pan tutaj woła. Pani pewnie poszła sobie na drzemkę, no bo tutaj to normalne. No dobra, no to nie będziemy wiedzieć, ile kosztuje nocka. Tam stoi moja łajba. Tutaj jest wejście do portu, ale ja się jeszcze przejdę. O, kolega mi tutaj zajechał. Przejdę się jeszcze kawałek tą drogą, zobaczę, co tutaj jest. O, no oczywiście jakiś lokalny sklepik i patrzcie, tutaj też sporo kobiet nosi właśnie na głowach coś takiego jak zakonnice. Trafiłem na kolegę z mojej łajby, patrzcie, bierze on jeszcze tutaj do gotowania, bierze ocet i jeszcze jakiś ciemny płyn. A to? ¿Qué es este? Gino. A Gino, co to jest? To jest może MSG, czyli ten, wiecie o co chodzi, już zapomniałem jak się nazywa. No dobra, no będą gotować coś nam na kolację. Pani jeszcze mnie tutaj zaczepia, mówi, że ma choco, a choco to znaczy, że taka kukurydza. ¿Cuánto cuesta? Un sol? Za złotówkę kukurydza. No to przecież to tak w Kołobrzegu 20 lat temu się płaciło za kukurydzę chyba 2 złote. Z tego co pamiętam. No dobra, o, pani tutaj znowu ma jakieś, o, ryba. To wszystko chyba już zrobione, że do jedzenia gotowce. No ładnie. Pescado, si, gracias. Dobra, wracam na łajbę. O, tutaj też jeszcze kolega obok nas na hamaku śpi. Pan już, który sprząta, tutaj nam wbiegł, a Marcinek oczywiście idzie powoli. Tutaj gwiżdżą już od dobrych kilku minut, ale jeszcze żadnych tych takich sygnałów, wiecie, statkowych, ostrzegających, że już czas wracać nie było. Dlatego chyba Marcin idzie sobie powoli. Super, bo kapitan tutaj stoi, jak my wchodzimy i mówi, że tak. Pyta się, czy wszyscy już są. Dokładnie, wszyscy są, bo sprawdzał, mówi, twoja dziewczyna też jest? Ja mówię, że jest. On mówi, dobra, to wszyscy są, płyniemy. Dał sygnał tam do maszynisty, że dobra, lecimy. O, słyszycie sygnał? To znaczy, że odpalamy silniki i płyniemy dalej. No minusem jest to, że się pogoda zrobiła i nie zdążyłem polatać dronem w tej miejscowości. No ale coś za coś, mam ręcznik. Jak tam szefowa, stresowałaś się, że mnie nie ma? Senior, tutaj wszyscy powiedzieli, ten pan tutaj obok, kierownik drugi, sternik, mówi tak, co się stało, twój chłopak gdzie jest? Ja mówię, spokojnie, jak nie wrócił, to popłynę bez niego. Tutaj kapitan pilnował, żebyśmy wszyscy wrócili. Właśnie ten chłopak, który wrócił przed tobą, mówi, że też go pytał, czy jest już ostatni, czy wsiada jako ostatni. On powiedział, że nie. Później widziałam, że idziesz z tym chłopakiem jeszcze z Austrii jednym. Mówię, a dobra, on tu przyszedł, mówię, ciebie nie ma. Pytam się, czy wsiadałeś na łódkę? On mówi, że wsiadałeś, nie? Ja patrzę, tam wychylam się, nie ma. Ten kierownik teraz, ten co płynie, mówi, co się stało, zatrzymać coś? To ja mówię, nie panie, płyń tam. I mówię,
spokojnie, jak coś to sin mi novio. Tak, następna płynie. Marii, nie chciałem ci mówić, że coś czuję od ciebie, ale kupiłem ci coś. To znaczy, że mam się iść umyć? No ja nie chciałem ci nic mówić, ale możesz go wykorzystać jako pierwsza. Mogłaby się przydać tutaj dzisiaj co nieco, ale jeszcze poczekam, nie jest tak źle. Jutro, Statek ruszył, to my się bierzemy ponownie za gotowanie. moi drodzy, jak się dowiedziałem, że mi tutaj szef kuchni szykuje rosół na kolację, to postanowiliśmy, że zostawiliśmy sobie w ogóle ryż z tego obiadu i zrobimy sobie, nie wiem czy jadacie czasami tak, że smażycie sporą ilość czosnku, czyli takie duże 3 czosnki, smażycie najpierw czosnek lekko, żeby go nie spalić, wtedy dodajecie ryż, smażycie z ryżem i na to smażycie jajka sadzone, takie żeby się rozlewały, zobaczymy, czy wam się to uda, żeby były rozlewane, no i wtedy to jest takie kompletne danie już i jadaliśmy to często i mam nadzieję, że nam dzisiaj to wyjdzie. Ale zobaczymy też, jaka będzie kolacja. Ale my też jesteśmy jeszcze przygotowani na naszą kolację, tam mamy coś przygotowane. A jeśli się nie mylę, właśnie ten ryż pochodzi, znaczy jedliśmy go na Filipinach. Tak. Właśnie taki ryż z czosnkiem, no i wtedy nam bardzo zasmakował, ale już go dawno nie jedliśmy. A to jest dobry moment, żeby go wykorzystać. Martino pięknie już pociął czosnek, tutaj wlany olej się nam rozgrzewa. Tak, a to chodzi bardziej o to, żeby zaromatyzować ten olej, bo ten olej będzie później otaczał ten ryż nie będzie taki suchy. Na twojego palca, żeby się Mojego wyleczył. palca antybiotyk. No, olej już tutaj, no właśnie. Ta kuchenka to Gadu, a tutaj się pali nam olej. Dobra, kuchenka mistrzostwo świata. wrzucaj nam ten czosnek tutaj. Ui, ale coś czuję, że to będzie dobre. Ten czosnek dosłownie chwila, nawet nie ma co go trzymać dłużej. Almuerzo. A kierownik przyszedł, patrzy co my tu robimy, zagląda nam. Kapitan, A no. kapitan, no właśnie. Kapitan musi jeść to, co mu kucharz ugotuje, a my gotujemy lepiej, więc zagląda. Marcin mu wytłumaczył, że ryż, który dostaliśmy na obiad, właśnie wykorzystamy z czosnkiem. Co tam, pan się zaśmieje? A pan się nie śmieje, pan się podśmiechuje, bo pewnie chciałby spróbować. No możemy mu dać, jak już będzie zrobione, no. No, z Niech jajkiem spróbuje będzie. tej naszej kuchni. A może na koniec dostaniemy zniżkę? Wczoraj nie chcieli dać, a dzisiaj za te dania. Ale dzisiaj powiedział, że jak chcemy na obiad dokładkę, to możemy sobie pójść na dół i poprosić i dostaniemy. No tak, bardzo miło też. Ale jak zobaczy, co my tu gotujemy, to myślę, że następnym razem będzie chciał nas na kucharzy. O, jak dobrze zapłaci, to możemy tutaj popływać kilka dni. Podpytałam pana, powiedział, że 400 soli za tydzień ma takiego rejsu. 400 zł, no 400 razy 4 powiedzmy, 1200? 1600 ma. O, no tak, 1600. Matematyka rozszerzona z matury, dziękuję. Czosnek już troszeczkę podsmażony, ląduje ryż do niego. Mieszu i co będzie? Jajo później na górę. Tak. Ale najpierw ten ryż niech nam się troszkę tutaj podsmaży fajnie. Ryż już gotowy, czas na jaja. Ostatnie jajo ląduje na patelni, te dwa pierwsze ładnie ci wyszły. Soli, pieprzu trochę damy. No i zaraz danie gotowe. Jest kilka sposobów smażenia jajek. U mnie w domu zawsze się smażyło tak, że się polewało od góry tłuszczem. Wiem, że niektórzy smażą, po prostu odwracają. U mnie się tak nigdy nie robiło, za te jajka marcinowe uwielbiam najbardziej. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają i później jak się rozlewają, idealnie. No te będzie piękniutkie. Jeszcze trochę tylko od góry. Próbuj, Marcinku, jak to w smaku nam wyszło. Powiem tak, danie bardzo proste, musicie uwierzyć, jeżeli nie próbowaliście na słowo, że jest bardzo dobre i chodzi o to właśnie, żeby był ryż właśnie w tym tłuszczu, żeby było to czuć, no i te żółtko, które się rozlewa na ten ryż. To jest cały smak tego. Ja już spodziewam się tego smaku. Co jest to? Dodałbym jeszcze więcej czosnku. Mało, 3 ząbki tutaj za mało, zdecydowanie. Naprawdę? A wcale Naprawdę. tego ryżu tak dużo nie było. No nie było, ale jeszcze więcej czosnku, więc tutaj czosnku nie oszczędzajcie. Szykuje się dłuższy postój, widzę tutaj. Ja teraz pilnuję trochę rzeczy. Marika poszła tam z przodu sobie podziwiać. Patrzcie, ile bananów do załadowania. I mamy naszą sopitę z makaronem i kurczakiem. No, patrzcie, jest jakaś kość tutaj. Żeberko. Dobra? Dobra, no. Makaron rozgotowany, ale w smaku bardzo dobra. Chłopaki cały czas ładują te banany. Powoli wykręcamy z powrotem na Amazonkę i płyniemy dalej. Zostawiamy tą wioskę i zabieramy banany. Seniorita pokazuje tutaj sternikowi, jak ma płynąć, żeby dobrze było. Patrzcie.
Koło jak za czasów Hiszpanów. Są i delfiny. Ale czad. Moi drodzy, właśnie sobie podziwiamy zachód słońca. Słońca już nie widzimy, piękne kolory nam się robią i te niebo będzie tutaj naprawdę takie różowe, pomarańczowe, więc jeszcze chwilę dajmy mu. A chcieliśmy wam tylko powiedzieć, że właśnie minęło ile? 24 godziny odkąd ruszyliśmy, bo na Łajbie byliśmy trochę wcześniej, ale odkąd statek ruszył, to jest 24 godziny. I nie zapowiada się, że szybko dopłyniemy do Iquitos. Takie kolory na niebie zaczynają nam się robić, a nasz sternik tutaj coś sobie jeszcze popija i podjada jakąś bułę. Tak blisko brzegu to my jeszcze nie płynęliśmy i to z prawej strony, bo z tego co kojarzę, to my cały czas się kierowaliśmy Amazonką, ale z lewej strony. A tam teraz, no jest jakieś, ja nie wiem, no z pół kilometra myślę, a tutaj dosłownie, nie wiem, no teraz jest jakieś 10-15 metrów i jest brzeg. Mari tam z przodu się relaksuje, rozmawia sobie i podziwia zachód słońca, a zachód słońca taki nam się robi. Jest coraz lepiej z tymi kolorami. U nas na pokładzie dość spory spokój. Ludzie już się tutaj wyszumieli, wykrzyczeli, no bo wiadomo, nawet ci turyści, którzy tutaj płyną, no to podejrzewam, że większość płynie pierwszy raz. No i teraz już tacy ludzie wyluzowani, spokojni, już jakieś nawet zakupy zrobili, nie stresują się. Tam jeszcze na końcu restauracja otwarta, więc można sobie zamawiać jedzenie do 10, do 22 jest otwarty. I tam też jest piwo, jedzenie. I na takie kolory czekaliśmy jeszcze trochę i zapadnie noc nad Amazonką. Po 2 dniach postanowiłem, że jak Mari nie chce wykorzystać tego ręcznika, to ja to zrobię. Pójdę się wykąpać. Może mi zazdrości świeżości i też pójdzie. Co ty o tym myślisz? Przetrzyj szlaki, zobaczymy, czy się zdecyduje na ten prysznic. Nie jest źle, w sumie tak w ciągu dnia, jak jest taka właśnie ta woda letnia, ona się trochę jeszcze nagrzeje tam na górze, no to jest okej, to jest Ale nadal... jakiej górze? Tam nie ma baniaku, ona jest prosto z Amazonki ciągnięta. Nie, wydaje mi się, że ona z baniaka Jakiś leci. tam żadnych baniaków na górze nie ma. To nie hotele. Prosto z Nie? Amazonki. Ona ciepła, Ona taka w Amazonce ciepła, też no ciepła. właśnie, bo dzisiaj jak tam odkręciłam sobie 2 razy nogi myłam, no to była ciepła. A dobra, to niech Myśl- będzie, że jest czysta, świeża woda głębinowa z, Nie z powiedziałam, że baniaku. wybitowa. Ona tam jest naciągana z Amazonki, bo jak myjemy nawet naczynia, no to, czy ręce, no to widać, że ona jest taka brązowawa. Ale myślałam, że są te baniaki przynajmniej do mycia i że one się gdzieś tam nagrzewają, bo naprawdę dzisiaj jak odkręciłam, to była taka no, fajna, ciepła wręcz. Taka jest woda w Amazonce. W takim razie czas na prysznic. Takie mamy toalety tutaj, bez deski, wszystkie łazienki. Tam jest miejsce na papier, papier też jest mokry. No i woda, oczywiście tutaj z Amazony. O, proszę. Zobaczcie, jakie sygnały nam tutaj dają. Też kapitan, widzę, że tutaj albo sternik lampę odpalił na nich i kurczę, w takim miejscu po prostu machali latarką, w sensie, żeby światło było widać. Zresztą widzicie teraz też. I no właśnie, i teraz pewnie wsiądą. Oni tutaj muszą jakoś przybić do tego portu, ale tu jest niezła skarpa, więc idę zobaczyć, jak oni sobie poradzą. Pomału dobijamy, a tu jeszcze jakieś drzewo, patrzcie, zarwane, jakaś łódka. No ktoś tu się będzie musiał wspinać po tej górce. Tam ziemię ładnie przyryliśmy. No i nie ma innego wyjścia tutaj. No i ta woda pewnie się podnosi aż do samej góry. No i tym drzewom też dużo nie zostało. Podejrzewam, że raz się rzeka podniesie, później opadnie znowu i zabierze już te drzewa tutaj wielkie. Chłopaki wchodzą tam na górę. Nie wiem, czy coś jest do załadowania stąd. Jakaś niepewność na tej górze, więc ja jestem tutaj już na dolnym pokładzie i zaraz będę wiedział, o co chodzi. Depnąłem na linę, aż mi się wbiły... O, coś takiego z tej liny, wiecie, to jest taka lina stalowa. Tyle szumu o jeden worek, no niemożliwe. Jeszcze na coś tam czekają. A, jeszcze jeden worek idzie. I zobaczcie, to noszą ludzie, pracownicy tej barki tutaj i oni mają za zadanie właśnie rozładowywanie i załadowywanie towarów ludzi, którzy właśnie wykupują rejs, albo też same produkty wysyłają. Ciao! Pozdrawiamy, tak, odpływamy, 2 worki tylko. Przybiliśmy tutaj po jakieś tam 2 worki, ale patrzcie, jakie tu są klify. No, te drzewa, mówiłem wam, one tu jeszcze jeden przypływ, taki jeden sezon i to wszystko będzie w wodzie. Amazonka zabierze. I to też ciekawe moim zdaniem, bo oni na pewno nie byli umówieni, po prostu latarką machali światło, bo wiedzieli, że tutaj płynie. O, jeszcze kolega zgasił światło. Latarką i tylko po to, żeby tą właśnie łódkę zatrzymać, naszą barkę, a tak to ona by popłynęła. Czas na kolację. Co to będzie, mój drogi kucharzu? Moi drodzy, koniec z tą antykuchnią, którą oni tutaj serwują. Oni serwują taką kuchnię tylko po to, żebyśmy kupowali w tamtej kantynie za, no też niemałe pieniądze. My po prostu gotujemy coś naszego polskiego.
Mamy ziemniaki, mamy jajka, więc wiecie, co z tego będzie. Ugotujemy ziemniaki, usmażymy jajka i zjemy pyszny polski obiad. Nie ma kefiru, ale obejdzie się bez tego. Tutaj pan obok na hamaku teraz już się odwrócił, ale przed chwilą z nas się nieźle śmiał, jak zobaczył, że Marcin wyciągnął ziemniaki. Papa! Ziemniaki już obrane, pokrojone pięknie. Ale myte w wodzie z Amazonki, ale do gotowania już używamy wodę właśnie z takiego worka. Ziemniaki już ugotowane, zaraz ląduje w nich mleczko. I Zrobimy pire, po prostu. Tak, one już są ugotowane, mięciutkie, nie mamy widelca, więc spróbujemy to wszystko pognieść łyżką, ale łyżka też taka miękka, że się wygina. No nic dziwnego, 90 groszy kosztowała. A, fajnie, żałuj tego mleka tam. Jeszcze. Zaraz zobaczymy, bo one też do końca nie jest jak mleko. No właśnie, jakaś podróbka mleka. Rozdzielamy teraz na 2 nasze talerze miseczki. No i zaraz do tego Kurde, będą w tym garku nawet ziemniaki się przypalają. gotowane jaja. No właśnie, ten garnek to taki już wczoraj nam się coś nim przypaliło. Kosztował 4,50, to wiecie co to? My tu gotujemy sobie kolację, a tutaj kolejny postój w szczerym polu. Też widzicie, jakąś lodówkę chłopaki ładują. No tam pewnie załadowane jakieś produkty, które muszą być właśnie w takiej lodówce, które muszą przetrwać jeszcze te kilka dobrych godzin. Jajeczka na patelnię i zaraz O. będzie jedzone. Ole, tutaj ogień do czerwoności się rozpaliło. No mocno. Zmniejszyłem go trochę. Nasze jedzenie już tutaj zrobione, a my podpłynęliśmy dosłownie, kurczę, kawałek dalej. Nie wiem ile to było, 5 minut, może nawet nie. I patrzcie, pokażę wam, tu już jakaś większa miejscowość jest. Coś się dzieje, są jakieś sklepy, bary, restauracje. Znowu mamy jakieś banany do załadowania, tam znowu jakieś lodówki. Mamy już nasze jedzenie zrobione, jajka z ziemniakami i powiem wam tutaj, że coraz więcej osób nam zagląda w garki. Wiecie jak to jest? Na początku pierwszy dzień jest fajnie, a później drugi dzień, jesteśmy właśnie, wczoraj wypłynęliśmy, dzisiaj cały dzień i morale spada u tych ludzi, bo to jedzenie wcale nie jest takie dobre, zmęczenie przychodzi i ludzie zaglądają nam w garki, a my zadbaliśmy o to, żeby nasze morale było dobre, bo to też nie jest ostatnia nasza podróż barką w tej podróży, więc my musimy się trochę przygotować i nie możemy się czuć źle od razu na początku naszej podróży, dlatego też takie polskie dania. Smacznego. Dziękuję. Dopływamy do kolejnej wioski, zobaczymy jak to szybko im tutaj zejdzie, bo widzę, że ktoś będzie wchodził, ale tutaj też kolega schodzi, czy nie? Schodzi, spokojnie. I jeszcze tam jedna osoba, no raczej wejdzie na pokład. Jak oni wiedzą, że ta barka jest tutaj, w sensie pewnie siedzą i obserwują, bo na takiej trasie wiadomo, że ta barka może zgubić kilka godzin. Wygląda na to, że tutaj cała rodzina płynie. O! Córa tam, czy to żona prawie spadła z tego klifu. No dobra, 3 osoby nam przybędą na barce. No i to na tyle. Zabieramy się z powrotem stąd. Kapitan już dał silniki, cała wstecz. I patrzcie, odpływamy i wracamy na nasz kurs. Jestem teraz w maszynowni i w magazynie, tam z tyłu jest maszynownia. No i powiem wam, że trochę tych produktów przybyło. Nawet ktoś rower tutaj transportuje. Widzicie, kapitan teraz po brzegu sprawdza, czy są jacyś ludzie, gdzie przybić do brzegu. No bo tu jest jakaś miejscowość, widzę, jest wieża, antena. Także sporo pewnie tutaj, raczej sporo tego nie wiem, ale pewnie jakaś większa miejscowość, skoro jest antena. Przybijamy powoli do brzegu i też się znalazł tutaj miejscowy, który wysiada. I co, też tak w sumie ciężko dobić, tutaj jakieś łódki przeszkadzają, więc pewnie też jakoś rogiem się tutaj wbijemy w brzeg i tyle. Dość szybko płynie, zaraz zobaczymy jakie będzie boom. O, zwalnia. A jeszcze ryb, ile ryb skacze. No i dobra. Przykleimy się do brzegu, kolega wyjdzie pewnie, bo tutaj nikt więcej nie czeka, żeby płynąć w tamtą stronę. O, w klapeczkach spokojnie, tak jak ja w japonkach. No i my od razu odbijamy. Widzicie, tutaj nawet nie staliśmy dosłownie 10 sekund. Tylko dotknął, wyskoczył i tyle. To jest naprawdę ciekawe. Kapitan płynie i po prostu świeci tutaj tą dużą lampą, po prostu, gdzieś tam po tym wybrzeżu. Ludzie też z latarką, widzicie, dają jakieś tam sygnały, żeby kapitan tutaj podpłynął. Mały chłopak się jeszcze wywrócił. No i właśnie to jest ciekawe, że ludzie tutaj czekają na tą łódkę. W ogóle to jest inne życie. U nas, czy tam w ogóle w Europie, czy gdzieś w Japonii, punktualność to jest na pierwszym miejscu. Jak coś jest spóźnione, no to wielka afera. A tutaj życie płynie inaczej. Tutaj nikt w ogóle nie ma pretensji, że ta łódka przypłynie godzinę, 2 czy 3 później. I zobaczcie, to wam mówiłem, że tutaj miejscowi ci, co wysyłają ten towar, czy tą lodówkę tutaj, oni się za to nie biorą. Biorą się ludzie, którzy pracują na tej barce. Oni mają za to płacone, oni mają to wnieść i oni mają to też znieść. Zbliżamy się do kolejnego postoju, a jak kolejny postój, to oczywiście ja na tutaj czele
Zaraz będziemy to wszystko obserwować. Jakieś tam ognisko nawet się pali na środku, widzicie? No i teraz wam muszę coś powiedzieć, bo patrzę na tą wiochę i ja tą wioskę poznaję. Tutaj byliśmy kiedyś, właśnie jak płynęliśmy w tamtą stronę, ale to było w dzień. Teraz jesteśmy w nocy i wtedy mieliśmy duży załadunek. Tutaj staliśmy z jakieś 2 godziny. I tutaj duży rozładunek był właśnie owoców, warzyw. Tam było rzucane te worki, tam układali te worki. Tutaj jest jakiś taki sklepik właśnie z warzywami. Ale patrzcie, jak tutaj jest spokojnie. W sensie mało elektryki, gdzieś tam lampka się jakaś pali tylko z jednej, z drugiej strony. No i spokój. Sporo ludzi wsiada tutaj na tą barkę. Ale widać, chłopaki tu jakoś niechętnie, bo tutaj chyba trzeba sporo załadować. O, pani z jakimś biznesem tutaj wchodzi, będzie przekąski sprzedawała, widzicie? Panie, co mają na głowach? Te czarne worki wszystkie trzeba załadować i też tam widzę jakieś miski stoją z jakimiś warzywami, banany też. Panie tutaj wsiadają z jakimiś serami i już wszystko jasne. Jak dobrze zrozumiałem kapitana, który tu stoi, to te panie, które to noszą, to są Izraelici, Izraelitki, nie wiem, czy to się odmienia, czy dobrze mówię, Izraelici. No i sporo ich tutaj, spora społeczność wzdłuż tej całej Amazonki, no bo w każdej wiosce, jak się zatrzymujemy, no to można zauważyć właśnie kobiety, które noszą coś takiego i też mężczyźni są przebrani w takie swoje stroje, ale tutaj akurat ich teraz nie widzę, ale w innych miejscowościach widziałem. Idę zobaczyć, czy ten sklepik tam nadal jest, ten warzywniak, ale widzę, że tutaj coś się troszeczkę zmieniło. Tutaj coś budują, osypane workami, pewnie żeby jak woda przyjdzie, żeby tutaj tego nie rozwaliło. Chyba że to będzie jakiś taki właśnie port, że jak ta woda się podniesie, to tutaj te barki będą mogły dopływać. Bo ja pamiętam, ta barka to stała gdzieś tutaj, że to wniesienie tego to było dosłownie chwilę. Ale tu jest więcej. Tu był ten sklep, tu jest w ogóle nowe to zrobione, bo tego nie było, na pewno. Ale patrzcie na to. Tutaj są świnki. Jedna świnka, jakaś ruda. Tutaj znowu świnka czarna. Co tam, świnko? Tam wyżej była jakaś jedna restauracja, z tego co pamiętam, a tutaj ludzie porozkładani byli ze swoimi towarami. Taki market był, zresztą widzicie, takie stoliki, ławeczki tutaj aż do samej rzeki. To musi być jakaś taka większa miejscowość, bo wtedy dużo tutaj rzeczy przyjeżdżało i też wiele rzeczy stąd wyjeżdża. Nawet deski tutaj są do załadowania. Ale widać, że cała społeczność tutaj pomaga. Noszą te reklamówki. Nie wiem, gdzie to jedzie. Znaczy, pewnie to do Iquitos jedzie, ale żeby tak wszyscy tutaj pomagali, to raczej tego nigdy wcześniej nie widziałem. O, tutaj jeszcze pani idzie. No ta pani to raczej zostanie na łodzi, tak wygląda przynajmniej. Pani jeszcze tutaj odlała trochę wody z tego sera. Patrzcie, no sporo produktów transportują. Myślę, że do Iquitos. A i to może być właśnie coś z tym, bo taki kolega z nami tutaj płynął, który leżał jakieś 6 godzin koło nas i on opowiadał właśnie, że ma tutaj około 50 krów, że tutaj wypasają i też może nie tylko on, bo może gdzieś tutaj są takie place, gdzie te krowy można wypasać i dużo ludzi te krowy tutaj ma, więc też ten ser, tak bym sobie przynajmniej kombinował, że właśnie jest stąd i dlatego też oni gdzieś ten ser teraz wysyłają. No i w końcu mamy zwierzaki na pokładzie, te małe krówki też jadą z nami. Powiedziałem krówki? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to świnki. Jak powiedziałem krówki, to na pewno nie. I mamy kolejną świnkę na naszym pokładzie. Oj, ta świnka nie chce jechać do Iquitos. Nasza łajba się ładuje, a tutaj podpływa jakaś łódka Rapido pewnie, tylko jeszcze nie wiem, w którą stronę ona płynie. Czy płynie do Santa Rosa, czy płynie w stronę Iquitos. I wszystko jasne, podpytałem, płyną do Iquitos. I podpytałem jeszcze raz, pani mówi, że 120 soli, czyli około 120 zł i za 8 godzin ta łódka dopłynie do Iquitos, a nasza, no obstawiam, że jeszcze około 30. Chłopaki wzięli się za te, no dość ciężkie dechy, po 2 noszą, żeby szybciej było. Wygląda na to, że chłopakowi się łódki pomyliły, wsiadł do nas, a to jednak on ma bilet na tą łódkę szybką. Zapakowali tego właśnie zagubionego pasażera i już śmigają, ta nie ma czasu, żeby tutaj stać za długo.